Ok, a zatem dzisiaj zajmiemy się systemem broni. Poprzednio zajmowaliśmy się bodajże windą, tak, z wieloma drzwiami. Będzie to system wielu broni. Będziemy do tego potrzebować first person projektu. Należy upewnić się, że będziemy mieli nasz starter content, bo będzie nam potrzebny. Ok, nazwijmy sobie projekt Multi-Weapon System, czy coś w tym stylu. No i dobra, i tworzymy projekt. Generalnie on nam się przerobi za chwilę. Będziemy mieli tak, będziemy mieli kilka broni, kilka rodzajów amunicji. Będzie to też używało magazynków. Tak więc ok, zobaczymy jak to poleci, nie? Przede wszystkim zmienimy sobie rozmiar okienka, ponieważ już nauczony doświadczeniem wiem, że jest to konieczne. Ok, powinno być chyba wszystko widoczne. Dobra, dostosujmy sobie na samym początku nasze okno. Dobra, o, świetnie, świetnie, dobra. I możemy zaczynać od stworzenia nowego katalogu, jak zwykle, czyli Weapon System. No, nawet udało mi się dobrze to napisać. Dobra. I teraz w naszym Weapon System stworzymy sobie kilka katalogów, czyli zrobimy ammo, bo będziemy mieli amunicję. Zrobimy sobie katalog Weapons, bo będziemy mieli bronię. I zrobimy sobie katalog nie pamiętam jaki. Dobra, mniejsza z tym. Przynajmniej na razie. Coś ważnego. A nie, charakter. Charakter. Ok, charakter. Dobra, możemy to rozwinąć. Teraz tak, stąd będziemy potrzebować naszego charaktera. Wrzucamy go sobie tutaj do charakteru. Przenosimy. Amunicja ląduje w amunicji. Ok, to możemy zminimalizować, to możemy otworzyć. O właśnie, możemy zrobić sobie jeszcze dodatkowo materiały. Ok. Teraz tak, z meshów. To ląduje tutaj. Ok. Teraz bierzemy i wchodzimy tu w materiały. Ok, to też ląduje w materiałach. I bierzemy sobie jeszcze to, wrzucamy do naszej broni, przenosimy. Ok, dobra. I jesteśmy teraz gotowi, żeby rozpocząć naszą pracę z tym wszystkim. Czyli zaczniemy od wejścia w nasz charakter, naszą postać. Ok. Tak jest. I zabierzemy sobie to, ponieważ będziemy z tego intensywnie korzystać. To możemy zacząć od wyciągnięcia tego gdzieś daleko w tą stronę. Będzie nam potem potrzebne. OK. I w tej chwili możemy zrobić spawn projectile, czyli będziemy tak. O, świetnie. Nie musimy nawet tworzyć dodatkowej akcji dla naszego strzelania, bo jest ona już zdefiniowana. OK, czyli generalnie tutaj project setting, input, action mappings i tutaj jest zdefiniowany fire, tak? Czyli na lewym przycisku myszy, czy tam triggerze, czy na kontrolerze ruchu. Dobra. Tak więc to jest za nas zdefiniowane, nie musimy tego już w tej chwili definiować. Świetnie. Czyli tak, wchodzimy z powrotem do naszej postaci. I tak, nasz input fire odstawiamy na bok na chwilę.
ponieważ musimy zdefiniować sobie na nowo regułę, gdyż w obecnej chwili wygląda to tak, że wchodzimy i strzelamy. Naciskam przycisk myszki i oddaję jeden strzał. To jest tyle. Wolelibyśmy, żeby nasze strzelanie oddawało po naciśnięciu klawisza myszki, kontynuowało strzelanie. Dlatego zróbmy to teraz, czyli właśnie zmodyfikujemy sobie tutaj nasze ułożenie. OK. I to jest tak. Dołożymy tutaj set timer by event. OK. Zwolennikiem funkcji raczej nie jestem, chociaż ma to swoje zalety, ale dla nas będzie to mało istotna zaleta. OK. Event, tworzymy sobie custom event i nazwiemy go repeat fire. OK. Powtarzanie strzelania. Nasz input touch również wyciągniemy sobie tutaj. OK. I dodamy tutaj dwa branche, czyli trzymamy klawisz B, naciskamy lewy klawisz myszki i to nam się pokazuje. Tfu. Naciśnięty, zwolniony. OK. I teraz tutaj obydwie condition. Wciągamy, że musi być to touch 1. Generalnie i tak nie będziemy tego stosować, więc nie jest nam to potrzebne do szczęścia, natomiast możemy to tutaj przystosować i użyć tego tutaj, tak? Także dobra, po naciśnięciu też odpalamy nasz timer event. Natomiast tutaj robimy clear and invalidate timer by handle. OK. I po zwolnionym tym wciągamy to tutaj. To jest nam niepotrzebne, natomiast tutaj po zwolnieniu klawisza myszki chcemy, żeby to się wyczyściło. OK. I teraz nasz fire chcemy, aby wykonał się tylko raz, czyli do once. OK. I tak, po zakończeniu chcemy, żeby żeby nam to poleciało. OK. Tutaj, bo to jest animacja rąk. OK. Czyli generalnie to możemy sobie usunąć. Dobra. OK. I możemy sprawdzić, czy to działa. Powinno. Czysto teoretycznie. No chyba, że coś popsułem. Dobra, świetnie. Tak, chcemy po pierwsze, żeby to było pół sekundy. OK. Czy nawet krócej? Niech no ja tu zerknę na moje wcześniejsze dokonania. OK. Chcemy na pewno, żeby to było zapętlone. Dobra, czego my jeszcze od tego chcemy? No nie, OK, dobra, czyli generalnie powinno teraz chyba wystartować. O, właśnie. Dobra. Tylko że mamy tu za duże opóźnienie, bo chcemy, żeby to było 0,05. OK.
I teraz play. No i mamy. Wykonało tylko raz, teraz klikamy. Już nam nie wykonuje następnego razu. OK. Dobra. Czyli tak, chcemy, żeby to się resetowało. Czyli dodajemy sobie kolejny custom event. Dobra, i nazywamy go reset fire. OK. Poważnie brzmiąca nazwa. Dobrze, i teraz to jest, ustawiamy tutaj sobie opóźnienie. A właśnie, jedna rzecz. Tutaj, jeżeli pracujecie na silniku wcześniejszym niż 4.12, to jest bodajże samo clear timer by handle. Nie ma invalidate. Chyba. Nie wiem, jak jest w 4.11, wcześniej tego nie było w każdym razie. Ale to jedyna różnica, bo zasadniczo robi to samo. OK, i to będziemy resetować. Natomiast czas tego opóźnienia sobie ustawimy inaczej. OK, tak. Będziemy go dzielić float przez float. OK. Będziemy dzielić 1 przez jakąś liczbę. Na chwilę obecną ustalmy sobie 2, czyli że chcemy, żeby to były 2 strzały na sekundę, tak? Dobra. I coś nam nie... Aha, właśnie, najważniejsza rzecz. Czyli po oddanym strzale, tu na samym końcu, chcemy to zresetować, czyli bierzemy nasz reset fire. OK. I w tej chwili po skompilowaniu tego i jak to odpalimy, powinno działać, czyli strzelamy 2 pociskami na sekundę. Świetnie. Dobrze, zobaczmy co tam dalej. Dalej chcemy sobie ustawić, chcielibyśmy, żeby tutaj nam się pojawiała nasza amunicja, tak? Czyli jej ilość. Więc zrobimy sobie, gdzie to jest? W blueprintach. Nie w blueprintach. W user interface widget blueprint. Dobrze, i nazwiemy go sobie naszym ammo UI. UI. Duże I. OK. Wchodzimy do środka i od razu tworzymy sobie pionowy box. Textbox, nie. Optymizacja, nie. Panel. Jest. Horizontal box. Dokładamy go do naszego panelu. Dobra. Zmieniamy mu anchor na dolny róg ekranu. Robimy na -300 i -300, bo chyba tyle tego tam miało być. OK. Dobra. Dopasowujemy do zawartości. Tak mi się wydaje, że to chyba będzie dobrze, ale OK, dobra, zobaczymy potem, jak to wyjdzie. I teraz dodajemy do środka vertical box. A nie, przepraszam, sorry. To nasz vertical box miał wylądować tam, a nasz horizontal box miał wylądować tutaj. I horizontal box nie potrzebuje się dopasowywać do zawartości. Dobra, i ten ląduje na -300 i -300. OK, na razie zostawiamy tak jak jest, chociaż tu możemy zrobić już rozszerzenie, no ale dobra. Zobaczymy potem. OK, czyli tak, najpierw chcielibyśmy sobie wstawić jakiś obrazek, czyli image do naszego horizontal boxa, OK,
który będzie nam przedstawiał kolor, jakiś kolor. Ok, w ten sposób będziemy sobie odróżniać, co jest czym. Dobra, dodatkowo chcemy, żeby był textbox. Ok, nasz textbox musi mieć odpowiednią nazwę już na dzień dobry, czyli nazwiemy go ammo1. Tak, tak, ok, nazwiemy go back ammo1, backpack ammo1, ok. Dobra, dodajemy kolejny tekst. Tym tekstem będzie łamane. Tak. No dobra. Przede wszystkim tak, ten nie chcemy, żeby był zmienną, natomiast ten jak najbardziej chcemy, żeby był widoczny. Ok, i teraz dodajemy kolejny tekst, dobrze, który również chcemy, żeby był widoczny i to będzie nasz max backpack ammo. Ok. Max backpack ammo 1. Ok. Dobra. Co my tu w ogóle mamy teraz? Oh, right. Dokładnie, to nie miał być textbox, tylko tekst. Dobra, czyli tak, to jest backpack ammo 1. Ok. I tutaj załóżmy, że będziemy mieli 100, tak? Przynajmniej na razie. Dociśniemy to sobie do lewej strony, jeżeli to tak w ogóle zadziała nam tutaj. Dobra, teraz dodajemy następny tekst, czyli naszego łamańca. Dobra, ok. I nasz tekst tutaj to jest przez połamane, ok, czyli oczywiście jak zwykle popsułem wszystko. Cofnij, ok, dobra. Tutaj jest łamane, ok. Nasz tekst będzie łamane, ok. Na środku. I dodajemy jeszcze jeden tekst, ok. I ten tekst jest max backpack ammo 1, ok. I to jest też 100. Dobra, tak na początek. Dobrze, więc teraz chcemy, żeby to i to było jako zmienne dostępne, ponieważ będzie nam to potrzebne później. Dobrze, i teraz nazwijmy to sobie, że to jest nasze ammo 1. ok. I teraz możemy wziąć i skopiować nasze ammo 1 i wkleić je jeszcze raz tutaj, a w zasadzie to nawet nie tutaj, tylko do horizontal boxa. Coś zepsułem. Dobra, aha, jeszcze raz, ok. Ok. Wszystko jest w porządku. Poza tym, że weźmiemy i to jeszcze usuniemy na chwilę. Ponieważ dodamy sobie to i to, skopiujemy sobie i dodamy to jeszcze raz tutaj. Ok, teraz przesuniemy to tu, na początek. Dobra. I to będzie nasz magazyn ammo. Ok. A to będzie nasz max magazyn ammo. Ok. Max magazyn ammo. Ok.
Ok, czyli tak, mamy naszą amunicję w magazynku, maksymalną amunicję w magazynku, mamy amunicję w plecaku i maksymalną amunicję w plecaku. Ok, i teraz naszą amunicję 1 bierzemy i kopiujemy tutaj. Raz, 2, 3, 4, dobra, niech będzie ich 5. Zrobimy sobie 5 amunicji, czyli to jest 2, to jest 3, to jest 4, ok, a to jest 5. Dobra. I teraz wchodzimy w naszą amunicję 2. Dobra. I zamieniamy jej tutaj na 2. Dobra. Teraz to wymieniamy też na 2. Wymieniamy na 2. Wymieniamy na 2. Ok. Teraz amunicja 3. Wymieniamy na 3. 3. Ok. 3. Ok. Wymieniamy na 3. Ok. Amunicja 4. 4. Ok. 4. I 4. Ok. I zamieniamy teraz jeszcze na 5. Ok. 5. 5 i 5. Świetnie. Dobra, jak widać jest to trochę żmudny proces, no ale cóż. Dobra, teraz obrazek. Tutaj zmieniamy sobie kolor na przykład na, ja wiem, niebieski, ok. Tu zmieniamy sobie kolor na zielony. Tu zmienimy sobie kolor na czerwony. Ok, a tu zmienimy sobie kolor na żółty. Ok. Dobra, to będzie nam symbolizowało nasze amunicje. Ok, i teraz tak, nie chcemy, żeby obrazki były zmiennymi, bo są nam niepotrzebne. Nie będziemy ich zmieniać później. Dobrze. Tak. Tak. I tak. Ok. To też nie są zmienne, bo też nie mają nimi być. No i dobrze. I mamy gotową naszą amunicję wstępnie. Dobra, możemy sobie teraz wziąć jeszcze to ewentualnie i odsunąć trochę bardziej, czyli minus 400 dać mu. Ok. Dajmy kompiluj. I zapisujemy. I na razie to jest tyle, co jest nam potrzebne z tego. Dobrze, więc na razie więcej nie potrzebujemy. Teraz, jak widać, nie mamy tego jeszcze dodanego do naszego widoku. Dlatego teraz tutaj w event begin play dodamy sobie nasz widget. No ja zerknę. Oho. Tak, to było widget, create widget, ok. Tworzymy widget, wybieramy nasze ammo UI, owning player to jesteśmy my, czyli teoretycznie nie powinniśmy tu niczego musieć dodawać, chyba. I chcemy add to viewport, ok, i chcemy dodać to tutaj. Dobrze. Dobra. I już mamy naszą amunicję.
Także świetnie. Dobra. I w tej chwili ruszamy z tym dalej. Czyli tak, bierzemy i przenosimy naszą funkcjonalność broni. Czyli to, co się dzieje tutaj, chcemy sobie zrobić z tego funkcję. Dlatego dodamy sobie funkcję i nazwiemy ją Fire Weapon. OK. I teraz tak. Zaczynamy od wzięcia first person camera. Dokładnie. Zasadniczo wystarczyło wyciągnąć tutaj. OK. Świetnie. I teraz bierzemy naszą lokację, get location, world location, OK, i naszą rotację, get rotation, OK. Dobrze. Teraz z naszej rotacji bierzemy get forward vector. OK. To nam mówi, że pokazuje nam, znaczy w zasadzie podaje nam trzy współrzędne, które określają kierunek, w którym jesteśmy zwróceni. I my sobie to weźmiemy i pomnożymy przez float. OK. I damy tutaj jakieś 12 000. OK. Czyli tym równaniem mówimy mu, że chcemy ten punkt współrzędnych, stronę, w którą patrzymy, chcemy wydłużyć o 12 000 jednostek do przodu, tak? Czyli zasadniczo za chwilę to będzie nam potrzebne. W tej chwili weźmiemy jeszcze tylko to dodamy do naszej lokacji. OK. Dodajemy to do naszej lokacji, świetnie. I to jest, co nam to właściwie mówi? To nam sprawdza stronę, w którą jesteśmy zwróceni i przedłuża dystans w kierunku tym, w którym jesteśmy zwróceni o 1200, tak? Czyli OK, czyli check which way character is rotated and extend distance by 12,000 in that direction. OK. Awesome. Czyli przechodzimy dalej i w tej chwili bierzemy sobie line trace by channel. OK. I teraz tak. I teraz tak, możemy sobie narysować, żeby nam rysowało na tą chwilę linie, jakie będzie wykonywać. To jest nasza początkowa lokacja, a to jest nasza końcowa lokacja. Tak więc OK, dobra, to ląduje nam tutaj, dobra. I co my tu mamy, to jest dobra, OK, nie będziemy komentować. OK, to generalnie robi to, co przed chwilą tutaj zostało określone, czyli od tego punktu puszcza linię o długości 12 000 jednostek
w kierunku, w którym jest zwrócona postać i bada, czy po drodze w cokolwiek trafiło. Jeżeli tak, no to daje jakieś wyniki, tak? Czyli tutaj w outhicie. Co możemy sobie... Coś zrobiłem nie tak. A, to jest multi-line trace. My chcemy pojedynczy. Line trace by channel. Dokładnie. I teraz tak. To jest nasz początek, to jest nasz koniec. OK. Dobra. Awesome. Dobra, chcemy, żeby nam pokazywał. Tak jest. I teraz możemy to rozdzielić. Zasadniczo możemy również wziąć, wyciągnąć to. Możemy rozbić ten wynik, ale jako że i tak będziemy korzystać tylko z jednej wartości z tego rozbitego wyniku, możemy go sobie podzielić tutaj. Czyli zamiast rozbijać, rozbijamy go wewnątrz noda, tak? OK. I teraz tutaj mamy wartość zmienną, czyli czy w coś trafił, czy nie, która jest standardowo tutaj pokazana. OK. Natomiast nas będzie interesowało, co nas będzie interesowało? Będzie nas interesowało out-hit impact point. To będzie dla nas interesujące. Za chwilę będziemy tego używać. OK. I bierzemy sobie tak. Bierzemy sobie nasz gun. I bierzemy sobie get socket location. OK. I teraz będziemy potrzebowali utworzyć sobie socket w naszej broni. OK, wchodzimy do naszej broni, wchodzimy do szkieletu. O! Świetnie, nie będziemy musieli utworzyć żadnego socketa, bo już jest za nas utworzony. OK. Tutaj bierzemy tylko jego nazwę, kopiujemy ją sobie, możemy to zamknąć i wklejamy tutaj nazwę. Dobra. I teraz robimy find look rotation, tak, find look rotation, OK, i bierzemy do naszego out-hit impact point. Dobrze, do naszego punktu impaktu. OK, czyli generalnie co to robi, to bierze lokację tego socketu i znajduje rotację, która jest potrzebna, żeby zwrócić, bierze rotację, znaczy tworzy rotację, która jest potrzebna, żeby narysować prostą linię z socketu muzzle do punktu, w którym nastąpiło trafienie. No OK. I generalnie w tej chwili chcemy sobie wybrać, tutaj chcemy zrobić select, ponieważ zależnie od tego, czy w coś trafiliśmy, czy nie, będziemy wybierać, skąd ma wystąpić rotacja. Skąd będziemy chcieli brać rotację. Jeżeli w coś trafiliśmy, no to bierzemy rotację stąd. Jeżeli w nic nie trafiliśmy, to bierzemy rotację stąd. OK, aż tyle. Tylko i aż tyle. OK, przesuńmy to sobie jeszcze. Dobra, albo zasadniczo może być tutaj, a to po prostu obniżymy. OK, dobra. I to ląduje tutaj. Dobra.
Świetnie. OK, i teraz przechodzimy do tego, że co my właściwie chcemy. Chcemy w tej chwili wziąć i wciągnąć tutaj sobie nasz utworzenie aktora, OK, czyli tą część tego diagramu. Tą część tego diagramu chcemy sobie wyciąć stąd, OK, i wrzucić ją tutaj. Dobrze. Tak jest. Tak jest. I teraz będziemy to wykonywać jako następną czynność. OK. Ale żeby to tutaj wykonać, będziemy potrzebowali naszego spawn transform. OK. I nasz spawn transform chcemy dodać jeszcze do naszej broni rozrzut. OK, więc generalnie będziemy potrzebowali tutaj utworzyć sobie make transform. Dobra. I nasz transform potrzebuje lokacji i rotacji. Rotację mamy tutaj. Lokację mamy tutaj. Lokację podpinamy tu. Natomiast jeżeli chcemy dodać rozrzut, to musimy naszą rotację troszkę zmienić. I dlatego będziemy tworzyć rotację za chwilę. OK. To będzie musiało być trochę dalej. Dobra, może trochę przesadziłem, ale OK. I teraz bierzemy i rozwijamy naszą rotację. Co równie dobrze możemy zrobić tutaj, tak? Czyli podzielić sobie to i już mamy tu rozbitą naszą rotację. OK. I w tej chwili chcemy tak, naszą rotację X to chcemy wziąć w całości, tak jak jest. Dobrze. Natomiast to jest góra, dół, to jest prawo, lewo, o ile się nie mylę. Raczej się nie mylę, chyba. OK. I teraz tak, nasze góra, dół chcemy dodać. Dobrze. I nasze prawo, lewo też chcemy dodać. OK. Też będziemy dodawać. Dobra. Będziemy to dodawać do random float w zakresie. OK. I drugi tak samo. Dobra. Czyli tak, ale w związku z tym, co później nam przyjdzie, to jeszcze tutaj zrobimy sobie -1, czyli pomnożymy, to będzie mnożone razy -1. OK. Dobra, i tak samo będzie z tym. Również będziemy potem mnożyć razy -1. OK. Tak. Dobra, i teraz tak, to chcemy dodać tutaj, a to będziemy dodawać tutaj. I na razie maksimum i minimum sobie robimy, sobie -2, a maksimum też robimy 2. Natomiast tutaj robimy też 2 i też 2. OK. OK, to wpinamy teraz tutaj. Dobrze, doskonale. Awesome. Teraz nasz transform. Dobra, ląduje tutaj trochę niżej. OK. Nasz spawn actor class ląduje tutaj. Dobra, play sound. OK, OK, OK.
No i świetnie. I teraz dajemy kompiluj i jesteśmy zasadniczo gotowi, żeby to sprawdzić. Tylko musimy sobie dać, że w sumie to aż odtąd mogliśmy to wciągnąć. Ale dobra, dobra. Później najwyżej się to dociągnie tam. Dobrze, czyli to mamy teraz tutaj. Reset fire. OK. OK. Tak, i jesteśmy gotowi, żeby to sprawdzić, czy to działa. Generalnie strzał broni się wykonuje. Ach, no tak, właśnie. Była najważniejsza rzecz, czyli po naszym montage play chcemy przecież odpalić broń, czyli fire weapon. OK, dobra. Tak, i w tej chwili to będzie nam działać. Dobra. Czyli wszystko działa jak należy. Dźwięk jest wyłączony w nagrywaniu, dlatego nie słychać strzału, natomiast wszystko działa tak jak trzeba. OK, i w tej chwili naszym następnym krokiem będzie dodamy sobie chyba kolejne bronie, prawda? Tak, właśnie, tak, po pierwsze najważniejsza rzecz, czyli generalnie bierzemy naszą broń i celujemy gdzieś i strzelając widzimy, że mamy rozrzut, tak? To jest ten rozrzut, który właśnie sobie ustawiliśmy przed chwilą. Także nasze kulki mają losową liczbę, którą dodają do naszego rozrzutu, co tutaj będzie widać nawet lepiej, że lecą w naprawdę różne strony, tak? Także OK. To działa. Dobrze, i teraz chcemy sobie dodać kolejne bronie. Czyli tak, to nazywamy sobie naszym weapon 1. OK. I w tej chwili bierzemy i duplikujemy naszą broń. Nazywamy to weapon 2. Świetnie. Duplikujemy 3, ponieważ stworzyliśmy ich 5. To kontynuujemy nasze duplikowanie broni. OK. Duplikujemy weapon 5. Świetnie. Teraz w naszych materiałach wejdziemy sobie w nasz materiał FP Gun. OK. On jest przypisany do pierwszego do pierwszej broni. Dobra. Teraz tak, duplikujemy go. Nie duplikujemy go. Tworzymy jego instancję. OK, i tutaj w body color, tak jest. Dobra, tutaj możemy sobie wszystko zmieniać. Dobrze. I teraz chcemy z powrotem naszą Ammo UI, bo będziemy sobie teraz pobierać kolory stąd. Więc nasz weapon 2 będzie miał kolor taki. Dobra. Czyli tak, weapon, materiały. Dobra. To jest instancja materiału, czyli to jest nasz ammo 1. OK. I teraz tworzymy instancję ammo 1 instance. OK. Świetnie. Czyli zrobimy Ctrl Z. Nie, źle. Dobra, skasuj. Tak, i po prostu zduplikujemy to. Teraz mamy amunicję 2, amunicję 3, amunicję 4 i amunicję 5. Dokładnie tak. Świetnie. Dobra.
I teraz mamy nasz GAN 2. I teraz możemy to również duplikować. GAN 3, GAN 4 i GAN 5. OK. I teraz mamy tak, amunicja 2. Chcemy, żeby miała kolor taki jak tam mieliśmy. OK. Zapisujemy, zamykamy. Dobra, nasz GAN 2 chcemy, żeby miał kolor taki sam. OK, Ctrl-V, OK. Zapisujemy. Zamykamy. Jest już nam to niepotrzebne. Amunicja 1, kolor biały cały. Dobra, czyli FF. OK. Zapisujemy. Dobra, zamykamy, bo jest nam niepotrzebna. Dobrze. Amunicja 3. Chcemy, żeby miała kolor zielony, który sobie tutaj ustawiliśmy. Kopiujemy go. OK. Amunicja 3. Kolor zielony. OK. Zapisujemy. Zamykamy. Otwieramy broń 3, której wklejamy ten sam kolor. OK. Zapisujemy. Dobrze. Teraz bierzemy następny kolor, czerwony. Kopiujemy. OK. Otwieramy amunicję 4 oraz broń 4. Dobrze. Broń wklejamy nasz kolor. Zapisujemy. I tutaj wklejamy kolor amunicji. Dobrze, OK, zapisujemy. Dobra, teraz tworzymy naszą ostatnią amunicję, czyli coś poszło nie tak. Ach, jest sklonowana nie ta broń, co trzeba. Dobrze, teraz tutaj duplikujemy jeszcze raz, jest GAN 5, OK, awesome. I amunicja 5. Bierzemy teraz nasz kolor żółty. Kopiujemy go. OK, i wklejamy do naszej broni 5. Dobrze. Wklejamy do naszej amunicji 5. OK. Zapisujemy, zamykamy. Dobra. I w tej chwili mamy gotowe nasze bronie. Dobra. Teraz nasz Weapon 2 będzie korzystał z GAN 2 właśnie. GAN 2, OK. Zapisujemy, zamykamy. Dobra, Weapon 3. Otwórzmy sobie od razu 4. Aha, no właśnie, nie otworzy się, bo korzystałem z tego samego szkieletu. OK, czyli tutaj mamy GAN 3. Dobra, tak jest, zapisz. Otwórzmy broń 4. GAN 4. Zapisz. I otwórzmy teraz jeszcze broń 5. OK, GAN 5. Również zapisz. OK, dobra. To mamy zamknięte. Dobra. I teraz w amunicji tutaj mamy nasz ammo 1. OK. Co ciekawe, tutaj nam się od razu powinien przemienić na ammo 1. Dobrze. I teraz tak, teraz duplikujemy to. Ammo 2, kolejny duplikat, ammo 3. To w ogóle działa z Ctrl-W. Dobra, 4. OK. Ctrl-W, 4 i Ctrl-W, 5. OK. I teraz nasza amunicja druga. OK, dobra. Skasujmy sobie to. Ammo 3, skasuj, 4, skasuj, 5, skasuj. Ponieważ będzie łatwiej wejść najpierw w ammo 1. OK.
wejść w naszą kulę, gdyż będzie nam to potrzebne. Będzie nam to potrzebne później. Później wytłumaczę dlaczego. OK, schodzimy teraz tutaj i otwieramy kolizję. Zaznaczamy, że nie chcemy, aby to kolidowało z projectile'ami, ponieważ to są pociski, tak? Bo sam jest tego typu, ponieważ później będziemy robić coś, gdzie to będzie miało znaczenie. I tutaj dodatkowo jeszcze bierzemy, otwieramy to, robimy nie default, tylko custom i ignorujemy wszystkie eventy. OK. Dla naszego przykładu nie ma to większego znaczenia, że tutaj wszystko zignorowaliśmy, ponieważ pocisk tak i tak trafia szybko. Natomiast jeżeli jest to jakaś mega, ultra długa rakieta, która powinna trafić tam na samym początku, to generalnie również możemy to ustawić, natomiast wystarczy wtedy zmienić położenie, tak, żeby ta kulka była na samym wierzchu. Tutaj akurat jest na zewnątrz, więc nie ma żadnego problemu. Dobrze. OK. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten pocisk. Także to nam załatwia sprawę i bardzo ją ułatwi potem. OK. Czyli w tej chwili dopiero bierzemy i duplikujemy to kilkukrotnie. OK, ammo 4, OK, ammo 5. Dobra. Teraz wchodzimy w nasz ammo 2, bierzemy naszą kulkę i wstawiamy jej materiał z amunicji 2. Dobra. Zapisujemy. Zamykamy. Amunicja 3. To samo. Wchodzimy. Zmieniamy na ammo 3. Kompilujemy. Zapisujemy. Tak. Ammo 4. OK. Dodajemy. Kompilujemy. Zapisujemy. Jest OK. Amunicja 5. Gdzie to ja? Tutaj. Amunicja 5. OK. Kompiluj, zapisz i OK. Zapisujemy wszystko, bo na pewno coś się nie zapisało. Dobra. Mając to gotowe, możemy teraz wejść w naszą postać. OK. Możemy przejść do viewportu. OK. Tu mamy jakiś w ogóle dodatkowy gun. Virtual Reality Gun. Bo to jest prawdopodobnie do wirtualnej rzeczywistości, że jeżeli jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, to ręce są niewidoczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nas to nie interesuje, ponieważ my chcemy dodać nasze bronie. Dobrze. Więc bierzemy, wciągamy nasze bronie i podpinamy je pod to. Tak mi się wydaje, że tak. Dobra. Teraz popatrzmy na FP Gun, czy on jest w ogóle do czegoś dodany. No właśnie, powinien być. OK, 0, 0, 0. O, no i właśnie, dobra, właśnie go naprawiliśmy. Czyli OK, czyli to robimy to samo generalnie. To naprawiliśmy czy nie? Chyba nie. A nie, naprawiliśmy. No, jest tak samo złożony. Dobra. Dobra, świetnie. Czyli w tej chwili po prostu podpinamy nasze bronie do sokietu, który
Ok, podpinamy go, tutaj podpinamy nasze bronie. Dobra. I teraz podpinamy do grip pointu tą broń. Podpinamy do grip pointu, tą broń podpinamy do grip pointu i z tą czynimy to samo, tylko że teraz nam się tutaj coś popieprzyło. Ok. Dobra. Dobra. Ok. Ok. I zerujemy ostatni. Ok. Dobra, mamy teraz ułożone nasze bronie. Dajemy kompiluj. Dobra, dajemy play i widzimy, że wskoczyła nam nasza czwarta broń, ale strzelamy pociskami pierwszymi, tak? No, bronie nam przeskakują same z siebie, więc teraz potrzebujemy to naprawić. Więc wchodzimy w naszą postać ponownie. OK, wchodzimy tutaj i będziemy tutaj tworzyć sobie system wyboru broni. Na razie skonfigurujemy go wstępnie, ponieważ jeszcze nie mamy zrobionych rzeczy, które będą nam potrzebne za chwilę, żeby kontynuować tutaj tą czynność. Dlatego dodamy sobie tylko po prostu klawisze dla naszych broni. Piąta. OK. I broń czwarta też jeszcze, którą tutaj pominąłem. Przydałoby się, żebym umiał liczyć. OK. I to będzie nasz system wyboru broni. Dobrze. Który później zdefiniujemy sobie tutaj w funkcji, którą nazwiemy choose weapon. OK. I w naszym choose weapon uczynimy set visibility. Dobrze, nie ma to większego znaczenia w tej chwili. Co my tutaj podepniemy? OK. Bo ustawiamy jako niewidoczną broń naszą broń tą. Naszą broń tą oraz nasze pozostałe bronie, czyli broń trzecią, czwartą i broń piątą. OK. Tak, tak, tak. Cały czas mnie zastanawia, dlaczego to się nie przemianowało na broń pierwszą. Czyżbym coś pominął? Jest to możliwe. Nie przeczę. Ale prawdopodobnie po prostu jest złe odwołanie zapisane gdzieś i trzeba by było je odświeżać, czego nie będę teraz robił, bo nie wiem gdzie. OK, i teraz dochodzimy do momentu, w którym będziemy potrzebowali sobie zdefiniować nasze bronie, chociaż jeszcze najpierw może tutaj. A nie, bo nie mamy tego, co jest nam potrzebne. Czyli właśnie, dochodzimy do momentu, w którym potrzebujemy sobie ustawić nasze bronie. I teraz tak, moglibyśmy w naszej postaci tworzyć zmienne, które określałyby, że to jest taka broń i czy ta broń ma jakieś tam wartości, tak, i później na kolejnych zmiennych określać, że na jakimś, zresztą moglibyśmy dodać sobie tutaj na przykład floata, tak, czy integera, OK, zrobić z tego array i tutaj określać, że wartość 0 to jest na przykład to by było, że szybkość strzałów na sekundę, tak, czyli shots per second. OK. I tutaj mielibyśmy, że nasza pierwsza broń, druga broń, trzecia broń, czwarta broń, piąta broń. I tu wpisywalibyśmy sobie wartości, tak jak teraz dla naszej pierwszej broni, że jest to 2 strzały na sekundę i tak dalej, nie?
Natomiast jest to trochę takie, łatwo jest się w tym potem pogubić i przede wszystkim musimy pamiętać, która cyferka odpowiada za którą broń i generalnie jest to trochę takie mało intuicyjne. Dlatego też my stworzymy sobie tutaj nowy katalog, który nazwiemy struktury. I będziemy w tej chwili tworzyć sobie struktury. OK. I pierwszą taką strukturą, którą sobie zrobimy, to będzie nasza amunicja. Tak? Tak? Tak, dokładnie. OK, gdzie były struktury? Struktury były w blueprintach struktury. OK. I to będzie nasz ammo slot. OK. W tej chwili wejdziemy tutaj, zrobimy sobie dwa integery. Pierwszy to jest nasz backpack ammo, OK, który już powinniście kojarzyć. A tutaj jest nasz max backpack ammo, OK. OK, zostawiamy 00, ponieważ tego nie będziemy tutaj zmieniać. Będziemy to zmieniać gdzie indziej. Dobrze, i możemy zamknąć nasz ammo slot, bo to już jest nam niepotrzebne. OK, i teraz tworzymy sobie kolejną strukturę, którą nazywamy backpack. OK, i w naszym backpacku bierzemy zmienną ammo slot jako tutaj wartość i dodajemy, nazywamy to, że to jest ammo 1. I teraz dodajemy sobie 4 zmienne, to jest ammo 2, to jest nasz ammo 3, to jest nasz ammo 4, a to jest nasz ammo 5. OK, i w tej chwili coś, co mnie frustruje bardzo, to jest sposób edycji tutaj wartości. Ponieważ jeżeli cokolwiek zmienimy, na przykład tutaj chcemy, żeby to było 150, to wszystkie otworzone drzewka nam się zamykają. Jest to dosyć frustrujące, no ale cóż, trzeba się nauczyć z tym pracować, ponieważ raz zdefiniowane najprawdopodobniej zostanie tak jak jest, a daje to później wiele korzyści, tak, w sensie łatwości dostępu do danych i sposobu ich kategoryzacji, czyli że wszystko jest w jednym miejscu, nie trzeba grzebać po kilku zmiennych, żeby dojść do tego, co nasza broń posiada, tak. OK, a maksymalny zrobimy również 150. OK, w tej chwili dodamy tutaj sobie, że bo to jest 100 naboi, i 100 naboi jako maksimum. Tu dodamy, że to będzie 50 naboi. Dodamy też, że to będzie 50 naboi maksimum. Dobrze, tu dodamy, że to będzie też 100 naboi i również 100 naboi maksimum. Natomiast tutaj dodamy sobie, że to będzie 800 naboi. OK, i będzie to maksimum 800 naboi. OK. No i nasz plecak jest gotowy w tej chwili. OK, będzie on zawierał całą naszą amunicję. Dobrze, i teraz potrzebujemy zrobić sobie kolejny blueprint, znaczy kolejną strukturę, którą nazwiemy weapon slot. OK, i teraz tutaj znajdą się wszystkie wartości, które chcemy, żeby nasza broń posiadała, czyli jak na przykład czy broń jest weapon available, czy broń jest dostępna, tak? I tutaj możemy sobie wtedy zaznaczać tak albo nie.
Zasadniczo wydaje się to być świetnym pomysłem dodać to tutaj, natomiast z praktycznego punktu widzenia wiem, że warto dodać to jako osobną strukturę, co też później zrobimy. Dlatego też tutaj będziemy mieli, co my tu będziemy mieli? Co my sobie tu chcemy ustawić? Chcemy sobie tu ustawić na przykład strzały na sekundę. Shots per second. OK. Dlatego float, ponieważ możemy wtedy zdefiniować, że jest to wartość jakaś po przecinku, tak na przykład pół strzała na sekundę lub jeszcze inne wartości. OK. Dodajemy nową zmienną i co my teraz chcemy tutaj ustawić? Chcemy tutaj sobie na przykład ustawić ile amunicji zużyliśmy. O, na przykład ile amunicji zużyliśmy, czyli ammo usage. OK. Czyli ile amunicji zużywa nasza broń. Skoro mamy ile amunicji zużywa nasza broń, to wypadałoby dodać ammo type used. OK. Czyli stąd będziemy sobie brali nasz backpack, ponieważ chcemy zadeklarować, jaką amunicję użyliśmy. Tak? Tak, ale nie, to nie to. Dobra, bo w tej chwili dodamy sobie jeszcze tutaj, w blueprintach jest enumeration. I tutaj właśnie pojawia się zaleta tego, ponieważ to jest nasz ammo enum, OK. I dodajemy tutaj 5 wartości, OK, i to będzie ammo 1, to będzie ammo 2, OK, to będzie ammo 3, OK, to będzie ammo 4, OK, a to będzie ammo 5, dobrze. I teraz to jest zasadniczo to samo, jakbyśmy tutaj w naszej postaci wzięli, utworzyli właśnie zmienną integer, nazwali ją ammo type, OK, ammo used, OK, i dodali tutaj 5 zmiennych, które by nam, znaczy inaczej, generalnie jeszcze inaczej. Tu byśmy mieli na przykład naszą ilość amunicji, a gdzieś indziej później odwoływalibyśmy się, że strzeliliśmy z broni i wybieramy sobie którą amunicję zużyliśmy i musielibyśmy wybierać ją zasadniczo nawet nie tak, tylko select int. O, dokładnie. Znaczy, no dobra, może tamtym selektorem. Generalnie musielibyśmy sobie stworzyć jakąś zmienną, która określałaby nam, że 1 to jest amunicja 1, 2 to jest amunicja 2, 3 to jest amunicja 3, 4 to jest 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku, jeżeli stworzyliśmy sobie tutaj enum, enumeration, to jest dokładnie to samo, tylko że mamy już fizyczne nazwy, tak, że podajemy, że to jest ammo 1, ammo 2, ammo 3, ammo 4. To właśnie tutaj w tej chwili nam się przyda i to jest nasz ammo enum. I w tej chwili tutaj sobie określamy już, że zużywamy tą bronią, zużywamy na przykład amunicję 2, tak, czy amunicję 5, czy tam jaką tam amunicję zużywamy. OK, więc dalej, co my chcemy mieć jeszcze? Możemy mieć na przykład właśnie, użyjemy sobie teraz kolejnego integera i to będzie nasza ammo in mag. Amunicja w magazynku.
OK. Skoro mamy ammo in mag, to mamy też max ammo in mag. OK. Czy coś jeszcze chcemy? Aha, i jeszcze chcemy dorzucić sobie nasz rozrzut, który jest floatem, czyli to jest nasz spread up, down, OK. I dodajemy jeszcze jedną, czyli spread left, right, OK. OK. Dobrze. Czyli to mamy w tej chwili już ustawione. Możemy to zamknąć. Tak. Możemy w sumie jeszcze nawet dodać jeszcze jedną wartość, czyli skoro już tam mamy, to będziemy sobie tworzyć na przykład shotguna. A jak wiadomo, shotgun zużywa jeden nabój, ale tworzy wiele pocisków, tak? Więc damy mu projectiles created from ammo. OK. I umieścimy to sobie tutaj troszkę wyżej. OK. Dobra. Dobra, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę strukturę. Dobrze, teraz tworzymy kolejną strukturę. I ta struktura to będzie nasze weapons struct. Może być. OK. Tak samo możemy zmienić tutaj, że to jest backpack struct. OK. I teraz nasz weapons structure będzie się składał z weapon slotów, których mamy 5. Dobrze, i to jest nasz weapon 1, to jest nasz weapon 2, weapon 3, broń 4 i weapon 5. OK, i teraz jest trochę bardziej frustrujący proces, który tutaj się nam złożył. Czyli tak, mamy, że nasza broń pierwsza strzela 2 razy na sekundę, zużywa 1 nabój, zużywa amunicję typu ammo 1. Amunicji w magazynku ustawimy sobie 15. Maksymalną ilość w magazynku 15. Utworzone pociski z jednego naboju 1. OK. Teraz spread w górę ustawimy 2 i spread w dół ustawimy również 2. Dobrze, broń numer 2. Chcemy, żeby strzelała 3 pociskami na sekundę. OK, zużywa 1 nabój. Zużywa amunicję typu drugiego. W magazynku jest 30 naboi. Maksymalnie jest 30 naboi. Tworzy 1 pocisk z jednego naboju, ale ma na przykład większy rozrzut, tak? Czyli damy 4. OK. Teraz stwórzmy sobie standardowego shotguna, czyli 1 pocisk na sekundę ustawimy. OK, zrobimy tak, używa 1 nabój, używa amunicję typu trzeciego, amunicji w magazynku 8, maksymalnie 8, tworzy
pocisków z jednego naboju 10, dajmy na to. Ok. Rozrzut, no tutaj dosyć spory by się przydał, załóżmy, że damy mu 3. Ok. A teraz zrobimy sobie takiego większego shotguna, czyli dwururkę. Więc tak, będziemy mieli pół strzału na sekundę. Ok. Zużywamy 2 naboje na jeden strzał. Zużywamy amunicję 4. Wstawimy amunicję 4, ale generalnie moglibyśmy równie dobrze podpiąć amunicję 3 na przykład, żeby używała tych samych naboi. Ale skoro zrobiliśmy już 5, no to zrobimy 5 amunicji. Ok, amunicji w magazynku 2. Amunicji maksymalnie w magazynku również 2. Naboje utworzone z jednego strzału zrobimy 20 i zrobimy zdecydowanie większy rozrzut, na przykład na 7. Dobra. I teraz nasza ostatnia broń. Zrobimy, że to będzie jakaś mega wypas. Ultra Weapon, który strzela 1 raz na sekundę, czy tam na przykład 1,5 raza na sekundę. To już by był taki trochę przepakowany super weapon, ale dobra. 1 raz na sekundę strzela. Zużywa za jednym strzałem 50 naboi. Dajmy na to, że to będą jakieś energetyczne, tak? Zużywa amunicji 5. Amunicji w magazynku mamy na przykład 300. Ok. Maksymalnej amunicji w magazynku jest 300. Świetnie. Tworzone pociski 1. I rozrzut stwierdzamy, że nasza super broń będzie super celna, czyli 0. No i ok, zapisujemy to, świetnie. I w tej chwili potrzebujemy jeszcze stworzyć sobie jeszcze jedną enumerację. I to będzie nasz weapon enum. Ok. I dodajemy tutaj również 5. I to jest weapon 1, weapon 2, weapon 3, weapon 4 i weapon 5. Świetnie. Dobra, w tej chwili jesteśmy gotowi zacząć tutaj działać. Czyli tak, jeżeli naciskamy klawisz 1, chcemy wziąć i nasz weapon Coś nie tak zrobiłem, tak? Czy nie? Nie, chyba wszystko jest dobrze, tylko coś nie tak tutaj zrobiłem. Nie wiedzieć co. Zaraz do tego dojdziemy, co jest nie tak. Co ja tu zrobiłem nie tak? O, właśnie. Dobra, tak. Tworzymy nową zmienną, która będzie właśnie typu ammo enum.
OK. I to będzie nasza... nie ammo. Nie ammo, tylko weapon. Weapon inom. I to jest nasza wybrana broń. Selected weapon. Dobrze, zrobimy dla niej specjalną grupę, czyli weapons. OK, i teraz tak, ustawiamy sobie true, świetnie, ale nie chcemy, żeby to była array, tylko zwykła zmienna. OK, o. I teraz mamy tak, jeżeli naciśniemy jedynkę, chcemy, żeby to była broń pierwsza, żeby ustawiła się broń pierwsza. Dobrze. Dobrze i dobrze, tak jest. Teraz jeżeli naciśniemy dwójkę, chcemy, żeby to ustawiła nam się broń druga. Jeżeli naciśniemy trójkę, chcemy, żeby to była broń trzecia, czwórka, broń czwarta i piątka, broń piąta. Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz chcemy, żeby wszystko to zbiegało się do choose weapon. Dobrze. Chcemy, żeby wszystkie wywoływały nasze wybieranie broni. Tak jest. I nasz choose weapon ustawia wszystkie bronie jako niewidoczne. I w tej chwili bierzemy sobie nie set, tylko get selected weapon i robimy switch on weapon inom. OK. I w tej chwili, zależnie od tego, którą mamy wybraną broń, będziemy wykonywać jakąś czynność, tak? Czyli bierzemy wszystkie te bronie, wpinamy je, przeklejamy je sobie tutaj. OK. I ustawiamy widoczność naszej broni na widoczną. Czyli mamy tak, FP Gun, OK, jako broń pierwsza. OK. To kopiujemy, tworzymy to 5 razy. OK, czyli lecimy z tym wyżej. Dobrze, tutaj, 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 tutaj. Świetnie. Teraz broń 2 to jest ta, broń 3, broń 4 i broń 5. OK. Weapon 2, weapon 3, weapon 4 i weapon 5. OK. Dobra, nasze bronie są poustawiane. Tak więc świetnie. OK. Możemy zapisać. Dobrze, zapisujemy. Świetnie. OK. I to jest nasze set weapon. OK. Łatwiej będzie tym poruszać. Dobrze. OK. I teraz co my potrzebujemy dalej zrobić? Dalej tak jest. Tak jest. I w tej chwili potrzebowalibyśmy sobie utworzyć nasz... musimy w tej chwili stworzyć nasze zmienne. Musimy w tej chwili stworzyć nasze zmienne, czyli tak, idziemy tutaj do góry. Dobrze. Widget będziemy dodawać sobie trochę później. OK. A w tej chwili potrzebujemy tak, bierzemy tu, robimy create weapon, nie, weapon set selected weapons, nie, make weapon struct. OK. Będziemy tworzyć strukturę broni. OK. I ją sobie wypromujemy jako zmienną.
którą od razu ustawimy. I tą zmienną nazwiemy sobie naszą weapons, naszymi brońmi. Dobrze, i teraz będziemy tworzyć jeszcze make backpack structure, ok. I nasz backpack structure również wypromujemy do zmiennej, którą od razu sobie ustawimy. Ok. I nasz backpack structure to jest backpack. Ok. Ok. I to jest chyba tyle, co trzeba zrobić tutaj na samym początku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Niech no rzucę okiem na moje notatki. Chyba tak, bo moje magiczne notatki nie podają mi niczego innego. Ok. I w tej chwili tak, dokładamy w tej chwili, mając stworzone już te wartości, a przede wszystkim tą, znaczy nie, obydwie, bo jedną i drugą chcemy wrzucić do broni. Dobra. W tej chwili możemy się zająć komunikacją, że jeżeli strzelamy, to chcemy sobie zaktualizować nasze wartości tutaj, tak? Dobrze, a zatem zajmijmy się tym, czyli będziemy w tej chwili tworzyć event dispatcher w naszej postaci. Nazwiemy go ammo dispatch. OK. Klikając 2 razy w niego widzimy, że niczego tutaj nie mamy. Nie możemy tutaj niczego edytować. Tak więc w ten sposób tego nie zrobimy. Zrobimy to tak, że utworzymy sobie funkcję, którą nazwiemy ammo update. OK. I w naszej funkcji ammo update wyślemy coś przez nasz ammo dispatch, czyli zrobimy call ammo dispatch. Przy okazji poprzedniego tutoriala z windą było tłumaczone, jak to działa, więc nie będę się tu za bardzo rozwlekał na ten temat. Okay. Natomiast będziemy przez ten dispatch będziemy przekazywać sobie dużo zmiennych, które wszystkie będą typu integer. OK. I to będzie tak, to będzie backpack, nie backpack, to będzie ammo 1, OK. I to będzie max ammo 1, OK. Teraz kolejne zmienne. 2, 3, 4, 5. OK. To będzie nasz ammo 2. To będzie nasz ammo 3. To będzie nasz max ammo 2. Dobra. To będzie nasz ammo 3. To będzie nasz max ammo 3. To będzie ammo 4. OK. Max ammo 4. OK. To będzie ammo 5. OK. A to będzie max ammo 5. OK. I teraz chcemy dodać kolejne zmienne. 1, 2, 3, 4 i 5. OK. I to jest tak, to jest nasz
To jest nasz backpack ammo, czyli nazwiemy to back 1. OK. Back max back 1. OK. Back 2 max back 2. OK. Back 3 max back 3. Back 4 max back 4. Back back 5. OK. Max back 5. OK. I jeszcze raz musimy zrobić max ammo 5, które sobie tam zjadłem wcześniej. OK. Tak. OK. I teraz nasz max ammo 5 musimy przeciągnąć do góry. Tu również by się przydała opcja, że po prostu łapiemy za zmienną i ją przeciągamy, bo takie przejeżdżanie po kawałku jest trochę nużące. Co tu się właściwie stało? Jezus, ja nie wiem. Back 1, max back 1, ok, dobra. Chyba będzie dobrze. Mam nadzieję. Dobra. OK. I w tej chwili możemy sobie wciągnąć nasze bronie. Get. Możemy to rozbić. OK. I możemy porozbijać strukturę. OK. 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 I OK. Dobra. Tak jest. I teraz bierzemy tak. Amunicja w magazynku broni pierwszej podpinamy tutaj. Amunicję w magazynku broni drugiej podpinamy tutaj. Znaczy magazynek drugi tu. Dobrze, max ammo. Magazynek trzeci. Max ammo w magazynku trzecim. Magazynek czwarty. Ale to akurat nie to. Magazynek czwarty. Max ammo w magazynku czwartym. Ammo w magazynku piątym. OK. I max ammo w magazynku piątym. Dobra. To są nasze bronie. Dobra. A w tej chwili chcemy jeszcze dodać nasz backpack, czyli bierzemy go. Rozbijamy strukturę. Wszystkie tak samo jak poprzednio. OK. Dobra. I teraz ustawiamy to tutaj i wrzucamy. Max. Ammo 2, max 2, 3, 4, max 3, 4, max 4, 5, max 5. I OK. Dobra, mamy to w tej chwili utworzone. Dobrze, kompilujemy, zapisujemy i to już nam chyba nie będzie do niczego potrzebne. Tak, to nie będzie nam potrzebne do niczego już. Dobra, więc to możemy sobie zamknąć. Dobra.
Teraz tak, nasz event graph, dobrze, nasze wybieranie broni również nie będzie nam do niczego potrzebne. Co zresztą, o właśnie, możemy w tej chwili przetestować nasze wybieranie broni. Właśnie, brakuje jeszcze jednej rzeczy w naszym wybieraniu broni. Mianowicie tutaj potrzebujemy dodać sobie nowy custom event. I first weapon select. OK. I również go podpinamy tutaj. Dobra. I teraz przechodzimy do naszego początku eventów i robimy first weapon. Chociaż nie, możemy to na samym końcu zrobić. First weapon select. OK. Tak jest. No i świetnie. I w tej chwili mamy pierwsze wybranie naszej broni. Także spoko. Dobra, i teraz już możemy zaobserwować, że mamy naszą pierwszą broń, którą sobie tutaj dzielnie strzelamy. OK. Możemy w tej chwili zmienić na naszą broń drugą. Oczywiście dalej będziemy strzelać bronią pierwszą, ponieważ tak naprawdę nie zdefiniowaliśmy jeszcze tego sposobu strzelania z innej broni. Będziemy to robić w sumie na samym końcu chyba. Ale jak widać, zależnie od wciśniętego klawisza, nasze bronie się zmieniają. Więc tutaj jesteśmy już na dobrej drodze. OK. Teraz przechodzimy dalej, czyli idziemy rozbudować nasz sposób strzelania. OK. Ponieważ posiadamy już wartość, którą możemy wpiąć tutaj, jest ona zamknięta tu w naszych broniach, więc bierzemy nasze bronie, rozbijamy nasz pin. OK. I w tej chwili bierzemy naszą wybraną broń i dajemy select. OK. I teraz na podstawie wybranej broni będziemy pobierać odpowiednią strukturę. OK. I z tej struktury będziemy pobierać dane. OK, czyli jeżeli wybrana broń to będzie broń pierwsza, weźmie broń pierwszą, tak? Jeżeli będzie to wybrana broń piąta, weźmie wtedy z tej struktury broń piątą, znaczy z tej struktury weźmie strukturę broni piątej i będziemy mieli tutaj wtedy wartości broni piątej. OK, czyli tu bardzo prosto, po prostu podpinamy. I w tej chwili już posiadamy zmienne broni. OK, strzelamy 2 razy na sekundę, czyli wszystko działa. Jest dobrze. Teraz będziemy potrzebowali sobie stworzyć kolejną funkcję, tak naprawdę, bo moglibyśmy to robić wszystko tutaj, ale jeżeli zaczniemy tym manewrować tutaj, szczerze powiedziawszy, to jest nam niepotrzebne, ponieważ to zrobiliśmy sobie gdzieś indziej i inaczej. Dobrze. Moglibyśmy to wszystko próbować tutaj rozbudowywać, natomiast nie byłoby to dobre, bo wprowadzałoby to sporo takiego zamieszania generalnie, bo tutaj nieźle by było narąbane, natłoczone. Przez to, że musielibyśmy manewrować tymi rzeczami. Tutaj poza tym dla ułatwienia sytuacji wewnątrz funkcji możemy tworzyć zmienne lokalne, które przydadzą nam się przy pobieraniu wartości stąd. Dlatego też zrobimy sobie funkcję i tą funkcję nazwiemy zasadniczo
calculate ammo, ponieważ będzie ona głównie służyła do przeliczania amunicji. Ok, i nasza funkcja calculate ammo, zrobimy sobie to teraz tak, że tutaj w głównym evencie, dobrze, na razie fire weapon jest nam niepotrzebny na razie, że tutaj w głównym evencie po tym wywołamy sobie naszą funkcję calculate ammo. Ok. I teraz da się, czy się nie da? Chyba się nie da, ale do naszej funkcji będziemy dodawać zmienne. A, niestety nie da się. Dobra, czyli będziemy musieli ręcznie to ustawiać. Ok, przesuńmy to bliżej. Dobra, do naszej funkcji zmiennej będziemy potrzebowali tak, shots per second, ok, i to będzie float. To wchodzi tutaj. Dobra. Generalnie przyjmiemy cały ten, przyjmiemy do naszej funkcji, czyli tworzymy następny. Następny jest integer, ok, i jest to ammo usage, ok. Wciągamy to sobie tutaj. Tworzymy następną zmienną i nasza następna zmienna to jest ammo enum, ok. Wciągamy nasz ammo enum, ok. I to jest ammo type used, ok. Dodajemy następny, mamy integer ammo in mag, ok. Tak jest. Teraz dodajemy kolejny integer i potem jeszcze jeden integer i potem float i float, ok. I teraz to jest nasz max ammo in mag, ok. To będzie projectiles rated, ok. To będzie spread up, ok. A to będzie spread left, ok. I teraz po prostu podpinamy kolejne piny, ok, ok. No i świetnie. Dobra, to możemy troszkę sobie przesunąć tutaj, nawet doskonale. I ok. I mamy nasz calculate ammo. Dobra, nasz calculate ammo, który sobie tutaj już posiada jakieś wartości wewnątrz, ale dodatkowo jeszcze tutaj będziemy potrzebowali podać sobie jeszcze dwa integery. I te integery będą amunicją, którą używamy, która jest używana przez tą broń, i wyciągniemy to stąd, czyli select ok. Ach, no tak. Amunicja, czyli backpack. Pobieramy, dzielimy i podpinamy tutaj. Ok, 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 ok i ok. Dobra. Teraz dzielimy to tak. Coś mi się muzyka zatrzymała. Świetnie, właśnie zawiesił się komp. Ok, dobra. Drobne trudności techniczne, ale chyba wszystko jest już ok. Dobra, więc teraz z tej wartości dzielimy to.
odsuwamy sobie to niżej i w tej chwili wybieramy tutaj i tutaj wartość, tak jest, nazywamy to, że to jest ammo, back ammo, ok, a to jest nasz max back back ammo, ok. Dobra, i teraz nasza funkcja calculate ammo zawiera już wszystkie te odnośniki, których potrzebujemy. Dobra, doskonale. I teraz możemy zacząć tworzyć sobie tę funkcję. I tak, przede wszystkim będziemy potrzebowali wypromować to do lokalnej zmiennej. OK. Będziemy potrzebowali też tego jako lokalnej zmiennej. To również będzie nam potrzebne jako lokalna zmienna. To będzie nam potrzebne jako lokalna zmienna. Czy nie? Nie, to nie będzie nam potrzebne jako lokalna zmienna. Jako lokalna zmienna będzie nam potrzebne jeszcze to. OK. Dobra. Czyli mamy tak, mamy ammo usage local. Zrobimy duże L jako lokal. OK. OK, wepniemy to tutaj. To wepniemy tutaj i to potem tutaj. Dobra. I teraz lokalna, zmienna lokalna ta, to jest ammo in mag local. OK. Max ammo in mag local. OK. I back ammo local. OK. Posiadając te zmienne, możemy przejść do następnego kroku, czyli będziemy potrzebowali sprawdzić jakiś warunek. OK. Żeby sprawdzić ten warunek, będziemy go sprawdzać stąd. Dobrze. I tym warunkiem będzie nasze zużycie amunicji, czyli nasz ammo usage local. Pobierzemy go sobie. Dobra. Tak, i wylądujemy z tym wysoko, wysoko u góry, bo później na dole będziemy sobie przepuszczać linię, a nie chcemy tego pomieszać za bardzo. OK. I będziemy to sprawdzać, czy to jest większe od amunicji w magazynku. Dobrze, ponieważ jeżeli pociągniemy za spust, chcemy sprawdzić, czy mamy wystarczająco amunicji na to, aby oddać strzał. I teraz to przesuniemy sobie dalej. OK. I teraz, jeżeli to będzie nasz test właśnie, OK, ale wcześniej to wypromujemy sobie do lokalnej zmiennej, bo będzie nam to również potrzebne zdecydowanie później, na samym końcu tego kalkulacji amunicji. I to jest zmienna, czy możemy strzelić. Dobrze. I ona będzie ustawiana stąd. Dobra. OK. Czy możemy strzelić? OK. 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 Dobra. I teraz tak, jeżeli tutaj zmienna jest, jeżeli jeżeli nasza amunicja w magazynku jest mniejsza od maksymalnej amunicji w magazynku lub równa maksymalnej amunicji w magazynku, to wtedy chcemy ustawić naszą amunicję w magazynku. Tak,
set, nie get, tylko set, ok, jest. I to będzie amunicja w magazynku. Tak. Amunicja w magazynku minus zużycie amunicji. Minus zużycie amunicji. OK. Czyli jeszcze raz, bo coś pomieszałem po drodze. Jeżeli nasze zużycie amunicji jest mniejsze bądź równe amunicji w magazynku, wtedy ustawiamy naszą amunicję jako amunicję minus zużycie amunicji. OK. Na razie proste, nieskomplikowane. OK. Czyli generalnie, jeżeli ten test jest fałszem, oddajemy strzał, czyli musimy przeliczyć naszą amunicję. Dobra. Skoro przeliczamy naszą amunicję, to musimy sobie ustawić set, chcemy sobie ustawić naszą, OK, set members, tak, to jest members in weapons structure czy weapons slot? Weapons slot, OK. I tutaj od razu dzielimy naszą strukturę, dobra, i podpinamy nasze zmienne, czyli mamy tak, mamy SPS, w ogóle przyciągnijmy to sobie tutaj, żeby łatwiej było nam połączyć wszystko. Dobra. Do drugiego slotu wpinamy amunicję, ammo usage, OK. Dalej wpinamy ammo use type, OK. Dalej wpinamy ammo w magazynku, OK. Max ammo w magazynku, OK. I później podpinamy utworzone pociski i rozrzut. Podpinamy wszystkie te wartości, ponieważ jeżeli tego byśmy nie zrobili, to tak, wszystko to, co byłoby tu podpięte, zostałoby zmienione. Natomiast jeżeli nie podpięlibyśmy czegoś, to zostaje zmienione to na wartość, która jest tutaj ustawiona, tak? I dlatego wszystkie piny muszą być podpięte, żeby nic się nie zepsuło. Ponieważ w tej chwili na stałe zmienilibyśmy na przykład, jeżeli to byłoby niepodpięte, to po tym działaniu na stałe zmienilibyśmy sobie maksymalną ilość magazynku na 0, a tego raczej nie chcemy. Więc OK, skoro mamy to ustalone, to chcemy również utworzyć dalszą część, czyli chcemy sobie będziemy potrzebowali również utworzyć magazynki, przeliczać ilość w plecaku amunicji, czyli po raz kolejny set members ammo slot, ale nie nazwaliśmy tego ammo, tylko backpack. OK, czyli set members in przepraszam, in ammo slot, dokładnie. Tutaj chcemy utworzyć tutaj zmienne. Dobrze, czyli tutaj podpinamy po prostu nasz back ammo. OK. A do ostatniej zmiennej podpinamy maksymalną ilość amunicji. No i dobra, i tutaj jesteśmy ustawieni. Także spoko. Tu jest w porządku. Dobra. I teraz, żeby to jeszcze tylko wyglądało jako tako, sobie
poustawiamy linię. OK. I OK. Dobra. Świetnie. I teraz chcemy działać dalej tutaj jeszcze, czyli zasadniczo po wykonaniu tego chcemy wykonać sekwencję, czyli trzymamy S, naciskamy lewy klawisz myszy, pojawia nam się sekwencja i nasza sekwencja będzie się składać z 3 sekwencji. OK. Pierwszą naszą sekwencją będzie, co to było, niech no zerknę do naszych notatek, to będzie na wybranej broni, dobrze, tutaj, get, OK, i to będzie switch na wybranej broni, OK, dobrze, i nasz switch będzie się składał z, weźmiemy bronię, get, OK, będzie się składał z OK, z bronię. Dobra, i to jest set members in weapons struct. OK. Dobrze, i tutaj teraz możemy sobie zdefiniować, które zmienne chcemy zmieniać. Dokładnie ta sama funkcjonalność przydałaby się tutaj. O, jest, no właśnie. Tu jest, co chcemy zmienić w tej strukturze, czyli my w tej strukturze tak naprawdę będziemy zmieniać tylko te 3 rzeczy. A właśnie, bo tutaj trzeba podać najpierw coś. Najpierw trzeba podać podstawową strukturę. Czyli my mamy tutaj strukturę takową, posiadamy. Nie posiadamy takowej struktury. Można by było eksperymentować z tym, czy to jest. O, dobra, troszkę źle zrobiliśmy, ale OK, dobra, to chwila, moment, zaraz to naprawimy. Ponieważ tutaj, dlatego jest to tak ustawione, ponieważ tutaj chcemy to wypromować do lokalnej zmiennej i to będą nasze weapon variable. OK. I teraz to, co jest tutaj zrobione, to jest źle zrobione, ponieważ chcemy to ustawiać jako nasze wartości, a tutaj już nie mamy tego wyboru zmiennych, chociaż moglibyśmy to zrobić troszkę inaczej, ale tam w sumie nie wiem, czy później by się dobrze zapisywało, dlatego zrobimy tak, bo to jest pewny sposób. OK, czyli jedziemy jeszcze raz tutaj z tym. Czyli wpinamy SPS, wpinamy spread, OK, wpinamy liczbę utworzonych naboi, dobrze, i wpinamy użytą amunicję, dobrze. Tak jest, teraz to przekładamy tutaj, OK, to kasujemy, dobrze, to ląduje teraz tutaj i podpinamy to jak najbardziej już tutaj, dobrze.
Teraz to nie ląduje w tym, ponieważ za chwilę będziemy też tworzyć nasz backpack. OK, i to też będzie set members in backpack structure. OK, i to będzie dla konkretnej amunicji. Również wypromujemy to do lokalnej zmiennej. Dobrze. Nazwiemy to sobie backpack variable. OK. Dobrze, i teraz tutaj ta sama sytuacja, czyli chcemy ustawiać tą zmienną. OK. Ach, nie tak. Z kontrolem, jeżeli złapiemy, możemy wtedy przepiąć sobie linkę. Dobrze, i to chcemy usunąć. Tak jest. Podpinamy to tutaj, to podpinamy tutaj. I teraz wszystko nam funkcjonuje tak, jak już potrzeba. I będzie funkcjonowało tak, jak potrzeba. No i mamy tak, mamy strukturę broni pierwszej. Kopiujemy to czterokrotnie. OK, tutaj ustawiamy dla każdej kolejnej broni. Dobrze, teraz tutaj broń czwarta. OK, i tutaj dla broni piątej. Doskonale. I teraz to wpinamy wszędzie, każdą broń. Dobrze. Dobrze, i teraz to wpinamy wszędzie w strukturę broni. Dobrze. Świetnie. I teraz to jest broń pierwsza, to jest broń druga, to jest broń trzecia, to jest broń czwarta i to jest broń piąta. I w tej chwili dzięki temu, zależnie od tego, którą mamy wybraną broń, będą się aktualizować wartości tylko dla wybranej broni, tak? Czyli dla broni pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej. OK. Teraz zasadniczo to samo robimy z naszym plecakiem. Czyli zależnie od wybranej broni, znaczy tylko, że nie od wybranej broni, a od wybranej amunicji. Czyli stąd, zależnie od wybranej amunicji, switch on ammo inam. OK. Zależnie od wybranej amunicji będziemy sobie zmieniać amunicję. OK. Czyli robimy to samo co tam. Amunicja druga. Amunicja trzecia. OK. Tutaj amunicja czwarta i amunicja piąta. OK. Teraz czynimy to samo co tam. Podpinamy to do wszystkich amunicji. OK. OK, to już jest tu wpięte. I to podpinamy do wszystkich struktur tak samo jak tam. Tak, tak i tak. Świetnie. I teraz jeżeli jest to amunicja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. OK. Mamy już amunicję zatem. OK. To jest jako druga czynność. I jako trzecia i ostatnia czynność to będzie, szczerze powiedziawszy, nie wiem co. Bo tak, bo na pewno będzie to Fire Weapon. Dobrze. I będzie to na pewno odblokowanie naszej broni. Będzie to na pewno nasz Reset Fire. OK.
Ach, i będzie tutaj rzecz, której jeszcze nie zrobiliśmy. Dobra. I tutaj przychodzi nam właśnie nasz branch, okay, który będziemy wykonywać przed tym. I nasz branch będzie sprawdzał, czy może strzelać. Czyli tak, jeżeli wartość jest fałszem, wtedy możemy strzelać, jeżeli wartość jest prawdą, wtedy nie możemy strzelać. Dlatego też, jeżeli jest fałsz, wtedy strzelamy, jeżeli jest prawda, po prostu resetujemy, odblokowujemy możliwość strzelania. OK? Dobra. To możemy sobie opuścić tutaj niżej. Dobra. Tę część tego schematu mamy gotową. Dobrze. I zrobimy teraz to, czego nie zrobiliśmy, czyli właśnie naszą komunikację z Ammo UI, którą już ustawiliśmy tutaj wcześniej, bo to jest nasz Ammo Update. OK. Teraz przechodzimy do Ammo UI. I w naszym Ammo UI przechodzimy do grafu. OK. Teraz bierzemy, co my potrzebujemy wziąć. Potrzebujemy wziąć player character, jeśli się nie mylę. Chyba tak. Tak, jeżeli się nie mylę, to jest get player character. OK. I z get player character robimy z get player character robimy cast to first person character. OK. O właśnie, ciekawa rzecz to jest to, że wszędzie kastujemy, we wszystkich tutorialach, jakie się ogląda, kastuje się zawsze do first person character i tak dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak first person character. Jest tutaj first person character, więc możemy to zmienić na przykład na our hero, nasz bohater, tak. OK, dajmy mu chwilę czasu, pozmienia wszystkie sobie odwołania. OK, i już widzimy, że tutaj jest our hero, a nie first person character. I w tej chwili, jeżeli kastujemy coś, to kastujemy tu our hero, bo first person character już nie istnieje. OK, czyli kastujemy do our hero. OK, świetnie. I teraz jako our hero chcemy sobie wziąć bind ammo bind event to ammo dispatch. A w zasadzie, moment, bind ammo bind event to ammo dispatch. Świetnie. I z jakiegoś powodu nam to nie zadziałało, bo bind event to jest dobra, zróbmy ammo dispatch. OK, jest tak, bind assign, o właśnie. Jeżeli damy assign, od razu tworzy dla nas custom event, który zawiera wszystkie rzeczy, które zdefiniowaliśmy tutaj. Czyli OK. I w tej chwili chcemy, bierzemy nasze zmienne, które na samym początku tutaj ustawialiśmy jako widoczne. W tej chwili one są widoczne tutaj. Możemy je sobie wciągać tutaj na listę. OK. I z nich tworzyć set text. Set text. OK. To możemy sobie wpiąć tutaj. I w tej chwili tą amunicję podpinamy tutaj. Dobra.
Tak jest. I będziemy tego potrzebować naprawdę dużo. Dobra, myślę, że na razie wystarczy. Dobrze, teraz tego również będziemy potrzebować dużo. Dobra. 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 Ponieważ to wszystko musimy powpinać do tekstów. To jest chyba najbardziej monotonna czynność, jaką trzeba tutaj zrobić. Ok, możemy sobie tu poustawiać na przykład tak. Ok, i tutaj łączymy z kolejnym, łączymy z kolejnym. Te wszystkie łapiemy na dół, ok, i wyciągamy sobie po kolei. Dobra, łączymy z kolejnym. Dobra, kolejny, kolejny. Jeszcze jeden, ok. I teraz tak, nasz ammo 2 wyląduje tutaj. Nasz ammo 3 wyląduje tutaj. Nasz ammo 4 wyląduje tutaj. Nasz ammo 5. Nasz ammo 5 wyląduje tutaj. OK. I teraz maksymalne. Max backpack ammo ląduje tutaj. Dobrze. Tak. Dobra, max backpack ammo 2 wyląduje tutaj. OK. Max backpack ammo 3 wyląduje tutaj. OK, a backpack ammo 4 wyląduje tutaj. Dobrze, tego chcemy się pozbyć. Nie wszystkich, tylko tego jednego akurat, no ale dobra. Ammo 5 ląduje tutaj. Aha, tak. I max backpack ammo 4 ląduje tutaj. Ok, max backpack ammo 5 tutaj. Dobra. I teraz lecimy po kolei, czyli tutaj backpack ammo 2. Kolejny backpack ammo 2, maksymalna ilość, tak, widzimy, że to jest to. Ok. O, to nie te wartości. To nie te wartości, ale dobrze, skoro już to podpięliśmy wszystko, to złapmy to sobie. Dobra, bez tego. Ach. Dobra, dodajmy to wszystko z shiftem OK. OK, to odstawiamy na bok i to teraz przeciągamy sobie tutaj daleko, daleko. OK, teraz bierzemy te set teksty i ustawiamy na nowo. To jest nasz pierwszy set tekst, OK. I nasz pierwszy set tekst dotyczy amunicji w magazynku. Dobrze. Tak. I amunicji w magazynku. Tutaj bierzemy sobie kilka, nie da się. OK. Get. I get. OK. Dobra, oraz maksymalnej ilości w magazynku, czyli get. Tak. OK. Tak jest. I teraz kolejne set teksty. Tutaj drugi
tekst, ok, maksimum w magazynku, ok, kolejny set tekst, ok, ok, dobra, to jest magazynek 2, ok, magazynek 4, tu u góry, dobra, maksimum w magazynku 2, dobra, dobra, ok, maksimum w magazynku 2, dobrze, jest magazynek 3, maksimum 3, magazynek 4, maksimum magazynek 4, ok, magazynek 5 i maksimum w magazynku 5, ok. Tutaj będzie magazynek 3, ok, tu będzie 4, czyli maksimum w magazynku 3. Tutaj teraz będzie magazynek 4 maksimum i magazynek 5 maksimum, ok. Teraz tutaj sobie ucinamy nasze połączenia, ok. I teraz musimy dodać kolejne teksty. Przekopiujemy, to jest max 3, 4, max 4, 5, max 5, ok. Ok, to jest teraz magazynek 4. Dobra, magazynek, maksymalny magazynek 4, ok. Magazynek 5. Ok, i maksymalny magazynek 5. Ok, teraz to w całości bierzemy, przeciągamy jeszcze troszkę na bok. Ok, i teraz mamy 4, 5, maksymalny 5. Ok, teraz mamy kolejne teksty tutaj. Dobra. Dobra, C, zaznacz C, tak jest, to już są 3, ok, i jeszcze to potrzebujemy, ok, i to są te teksty, które tutaj będziemy potrzebowali. Dobra, i to jest tak, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 i 5. Ok. To mamy już nasze teksty tutaj połączone. Dobra. Teraz łapiemy to, przesuwamy tutaj. Robimy to troszkę mniejsze, żeby widzieć wszystkie teksty. Ok. 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 Nie. Ok. 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 Tutaj tak, jak najbardziej i tutaj tak, jak najbardziej. Dobra. I w tej chwili bierzemy nasze teksty ustawione tutaj wcześniej, przesuwamy z powrotem tutaj. Ok. Teraz łapiemy tylko to, wciągamy to wyżej, żeby było na równi i ok. I mamy backpack 1, maksymalny backpack 1, backpack 2, maksymalny backpack 2, backpack 3, ok, maksymalny backpack 3, ok,
backpack 4, maksymalny backpack 4, ok, backpack 5, ok i maksymalny backpack 5. Dobrze, dalamy jeszcze bardziej i teraz mamy backpack 4, maksymalny backpack 4, backpack 5 i maksymalny backpack 5. Ok. Zapisujemy. Oczywiście coś jest nie halo. Ach, bo tutaj jako bohater musimy to wywołać. Ok. Ok, i teraz jesteśmy już gotowi zasadniczo do tego. I w tej chwili w naszym bohaterze to możemy zamknąć. Możemy wejść tutaj. I tu na samym końcu sobie wywołamy naszą funkcję ammo update. Ok. Ok, i to jest nasza funkcja ammo update i ona powinna już w tej chwili zadziałać. Jeżeli damy play. Dokładnie, tylko coś zadziałało nie tak jak trzeba. Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu coś gdzieś zadziałało nie tak jak potrzeba. Zerknijmy jeszcze raz do naszego ammo update. Ok. Ammo w magazynku. Ok. To poszło jako amunicja pierwsza. Dobrze, backpack poszło jako amunicja ta. Ok. Teraz wybrana broń jest weapon 1 jako podstawowa. Dobrze, zajrzyjmy tutaj do naszych broni. Czy mają? Mają. Ok. Czyli co tam poszło nie tak? Tak. Ach, no właśnie. Nie bezpośrednio stąd, bo stąd już nic nie chcemy robić, chcemy potem tylko robić to. Ok, i teraz powinno działać już tak jak trzeba. Dokładnie. Tak, tylko że coś nadal działa nie tak jak trzeba. Dobrze, bo tutaj mamy wartości takie, jakie mamy. Ok. A powinniśmy mieć te wartości, których tutaj nie mamy z jakiejś przyczyny. Tylko teraz z jakiej? Coś się podziało i coś się stało nie tak jak trzeba. Ciekawe. Make weapon structure, ok. Make backpack structure, ok. Oh, ok. Oh, right. Right, ok. Wszystko podłączone. Tak, kompiluj. Pokaż. No i dobra, i mamy tutaj teraz wszystko poustawiane. Okay. Oprócz tego, że nam się rozjechały nasze amunicje,
Ok, więc teraz wejdziemy z powrotem tutaj i chyba jednak zrobimy stałą wielkość naszego boksa, okay, którą ustawimy sobie na tyle. Dobrze, i teraz poustawiamy jeszcze jedne rzeczy. Ok, to zawsze na środku, to zawsze do lewej, to na środku, to do prawej. Ok, i teraz zobaczmy, czy jak rozciągniemy nasz vertical box, coś się tutaj zmieni. Nie, musielibyśmy to bardzo, bardzo, bardzo mocno rozciągnąć. Ok, dlatego nie. To jest auto. Ok, to jest również auto. Dobra. To jest auto, to jest auto, to jest auto. Ok, ale to jest z tej strony. Dobra. A to jest ustawione na film. Ok. To na auto. Ok. Ok, czyli to dajemy fill, to dajemy też fill, to dajemy auto. Ok, dobra. Czyli fill, wypełnij, wypełnij, wypełnij. Nie tak. Wypełnij i tutaj wypełnij. Ok. Ok, to do prawej ściany, do prawej strony, do prawej strony. Ok, to wszystko dajemy, żeby było dociśnięte do prawej strony. Ok, to wszystko chcemy mieć właśnie z lewej strony. Świetnie, dajmy kompiluj. Dobrze, i to już powinno wyglądać poprawnie. Ale nie wygląda poprawnie. Bo tutaj możemy poustawiać, że to ma wypełniać w całości. Dobrze. Zapisz i teraz play. Coś się dzieje nie tak, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Dobra. Ok. Czyli coś nadal jest spaprane i nie tak. Ok. Ok, prawie dobrze. Prawie, że dobrze.
Hmm. Ciekawe. To jest do prawej, ok. Powinno być do prawej. Ok, ok, kosz. Ok, no. To jest zapewne jakieś proste ustawienie, którego w tej chwili nie widzę. Ok, o, zrobimy sobie tak. Ściągniemy to wszystko do środka. Dobrze, dobra, już wiem co. Generalnie tutaj w tej chwili trzeba by było do środka wstawić jeszcze jeden horizontal box, tak, który zawierałby tylko to i to, oraz dodatkowy, który zawierałby to i to, i w nich ustawiać sobie wartości. Zresztą, dobra, tutaj horizontal box, tak jest, w którym będzie zawarte to. Hmm. Hmm. I będzie zawarte to. OK. Teraz dodatkowy horizontal box, który wyląduje tutaj. OK. I w nim będzie zawarte to. OK. I image, który powinien wylądować między tymi boxami. OK. I teraz tak, w tym boxie mamy fill. W tym boxie mamy też fill. OK. I teraz już mamy, ponieważ te są już podostawiane prawo, lewo, środek. OK. Na wypełnieniu. OK. W tej chwili to już powinno działać tak jak powinno działać. No i zasadniczo trzeba by było zrobić to samo dla każdego pola, czyli dla amunicji 2 również. OK. Wstawiamy horizontal boxa, w którym zawieramy te wartości. Wstawiamy kolejnego horizontal boxa, w którym zawieramy te wartości. OK. Tak, to możemy pochować. Image'a wstawiamy pomiędzy. Dobrze. I w tej chwili obydwa te horizontal boxy muszą być na fill ustawione. OK. I teraz horizontal box tu. Wstawiamy, zapisujemy go. Dobrze, teraz tu ustawiamy, zamykamy, image wstawiamy poniżej. Dobrze, dorzucamy kolejnego horizontal boxa, do którego wrzucamy te rzeczy i ten horizontal box ustawiamy jako fill. OK, i to jest nasz tutaj ammo 4. OK, dostaję horizontal boxa, dostaję ammo 5, również dostaję horizontal boxa, ammo 5 dostaję kolejnego, ammo 4 dostaję też jeszcze jednego.
Dobrze, obrazek ląduje między horizontal boxami. OK, ten obrazek również ląduje między horizontal boxami. OK, jest ustawiony na wypełnienie. Ten również jest ustawiony na wypełnienie. Dobrze, na wypełnienie i na wypełnienie. OK, i teraz bierzemy magazynek czwarty, przerzucamy do horizontal boxa, bierzemy plecak do horizontal boxa. OK, i teraz magazynki, horizontal box i to również ostatni horizontal box. OK, teraz dajemy kompiluj, zapisz i to już powinno wyglądać prawidłowo. I tak też wygląda. Tu z jakiejś przyczyny, nie wiedzieć czemu, wystrzeliwują się nam dwa naboje. Zaraz do tego dojdziemy. Dobrze. Teraz przechodzimy do kalkulacji amunicji. OK. OK, przekalkulowaliśmy naszą amunicję. Resetujemy nasze strzelanie tam. OK. OK. Reset fire. OK. Ponieważ w tej chwili odpalamy broń dwa razy, a nie chcemy. Dobrze. Robimy kompilację. OK, i w tej chwili nasza broń strzela już pojedynczymi strzałami. Dobrze. Teraz musimy dokończyć naszą kalkulację amunicji, ponieważ jeżeli okazuje się, że mamy więcej amunicji do zużycia niż mamy amunicji w magazynku, potrzebujemy przeładować nasz magazynek, tak, czy jakąś inną funkcję wykonać. W naszym przypadku my chcemy przeładowywać nasz magazynek. Dobrze. Czyli zasadniczo robimy tak. Zasadniczo bierzemy kolejnego brancha, w którym będziemy sprawdzać kolejny warunek, a naszym kolejnym warunkiem będzie maksymalna ilość w magazynku minus amunicja w magazynku lokalnym. Minus integer, ok. Tak jest. To chcemy sobie sprawdzić. Dobra, chcemy to odjąć. Ok. I teraz chcemy sprawdzić, czy ta wartość jest większa od bieżącej amunicji w plecaku. Generalnie to jest na tej samej zasadzie co tutaj, tak? OK, i teraz jeżeli to okazuje się fałszem, dobrze, to jest nasz test kondycyjny. OK. Jeżeli nasz test okazuje się fałszem, to będziemy chcieli ustawić naszą amunicję w plecaku. OK. I nasza amunicja w plecaku to będzie amunicja w plecaku. Będzie nasza amunicja w plecaku minus to, co jest tutaj. OK. Czyli tak. Dobra. I to będzie ustawione jako nasza amunicja w plecaku. OK. I teraz co dalej? Dalej. Dalej, po ustawieniu tej amunicji w plecaku, chcemy generalnie zrobić to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy nie? Nie chcemy tego.
chcemy coś innego zrobić. Nie no, się skonsultuję z notatkami. Chcemy również ustawić wtedy amunicję w magazynku lokalnym. Dobrze. Jako maksymalną ilość w amunicji, ponieważ tam ustaliliśmy, ponieważ tutaj ustaliliśmy, że jeżeli maksymalna ilość w magazynku naboi minus ilość naboi w magazynku, czyli na przykład mamy maksymalną 15, a posiadamy w magazynku 5, co daje nam 10 naboi potrzebnych do uzupełnienia magazynka do maksimum, jest mniejsza lub równa od ilości amunicji w plecaku, czyli na przykład w plecaku mamy 15, tak, a potrzebujemy te 10, to wtedy odejmujemy 10 od plecaka i ustawiamy maksymalną ilość naboi w magazynku. No i OK. I generalnie w tej chwili tak, i generalnie w tej chwili brakuje mi czegoś w moich notatkach. Świetnie. Super. Tak. Dobra. I w tej chwili, jako tutaj, ustawiamy sobie kolejny test. OK. I tym razem testujemy, czy nasza amunicja w plecaku, czyli ta, czy jest równa 0. OK, to jest nasz test kolejny. Dobra. Tak, ustawmy to sobie tak ładnie. Dobra. I jeżeli nie jest równa 0, to wtedy ustawiamy sobie amunicję w magazynku lokalnym. Amunicję w magazynku lokalnym. Get, nie get, tylko set. Set. Ustawiamy ją jako tą wartość plus tą wartość. OK. I to jest to, co tutaj ustawiamy wtedy. Dobra, dodatkowo ustawiamy nasz backpack ammo, nie get, tylko set, po raz kolejny zresztą, ustawiamy na 0. OK. I to zasadniczo jest tyle, ponieważ jeżeli jest inna wartość, nie chcemy niczego robić. No może niczego, może chcemy odblokować możliwość strzału, ale generalnie na chwilę obecną jest to. I teraz stąd podpinamy nasze dwie linie tutaj. OK, OK i OK. I to w tej chwili powinno działać prawidłowo. Skompilujemy to. Dobrze, i teraz OK. Ach, i tu na samym początku dodajemy sobie jeszcze funkcję ammo update. Dobrze, i to przeliczy nam naszą amunicję w tej chwili. Generalnie, OK, mówię o tym dopiero teraz, ale zasadniczo robimy to tylko i wyłącznie po to,
żeby nasza amunicja, którą widzimy w rogu, żeby przeliczała się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne, a nie przy każdej klatce na sekundę, tak? Ponieważ no, umówmy się, nie zmienia się ona co chwilę. Więc absolutnie nie ma takiej potrzeby, aby to się aktualizowało przy każdym kliku. Dobrze, no i teraz generalnie coś popsuliśmy. Znaczy coś jest nie tak. OK. No i teraz będziemy patrzeć i naprawiać, co jest nie tak. Dobrze, tak, tu ustawiamy to, wykonujemy to, zależnie od wybranej broni, która jest ustawiona na broń pierwszą i powinna zaktualizować nam wszystko to do nowych wartości, które są ustawiane tutaj. Tak jest, to jest powpinane prawidłowo. Coś gdzieś jest nie tak, tylko jeszcze nie wiem co. OK, tutaj wszystko jest pospinane tak jak należy, stąd na pewno w tej chwili wychodzimy tutaj, dlatego zrobimy tu print. Ustawiamy nie to, co potrzeba, czyli ammo w magazynku lokalnym, set. Tak jest. I teraz powinno zadziałać tak, jak należy. O, właśnie. I jesteśmy. Mamy już zużycie amunicji. Teraz dochodzimy do naboju 0. OK. I powinno nam przeładować, co też się stało. I generalnie korzystamy sobie dalej z naszej broni. Mamy tutaj oczywiście pusty strzał, ponieważ dalej korzystamy z tej samej funkcji. Tam należałoby dokonać jakiejś modyfikacji. Ale w tej chwili nie będziemy się tym zajmować. W tej chwili zajmiemy się tym, żeby nasze kolejne bronie korzystały z tej amunicji, z której potrzeba. O, zresztą korzystają. OK. No i OK, tutaj już mamy tą funkcjonalność, którą potrzebujemy. Świetnie. Teraz mamy broń czwartą. OK. OK. Przeładowanie, strzał. OK. Ale w tej chwili chcemy zająć się, żeby nasze bronie strzelały tą amunicją, którą potrzeba, żeby strzelały. Dobrze, a zatem wracamy do naszego Calculate Ammo. Możemy zamknąć, ponieważ funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować, chociaż tu na samym końcu należałoby to podpiąć do Unlock, do Reset Fire, OK, żeby na samym końcu odblokowywać możliwość strzelania z powrotem. OK. I teraz tak, możemy Calculate Ammo zamknąć i możemy teraz otworzyć z powrotem Fire Weapon. Dobrze, ponieważ będziemy tutaj dokonywać modyfikacji w tej chwili.
OK. I będzie to modyfikacja polegająca na dodaniu tutaj wybranej broni. Tak, dokładnie. Tu dodajemy sobie wybraną broń i wybieramy Select. Wybieramy Select. OK, wybieramy nasze bronie, pobieramy je i robimy dokładnie to samo, co robiliśmy w głównym grafie, Event Graph, czyli podłączamy wszystkie bronie tutaj. OK. OK, tak jest. I teraz lecimy z tym, stąd lecimy dalej. OK, i tutaj będziemy w tej chwili wybierać bronię, wybierać działanie na podstawie broni, czyli Switch on Weapon Enum. OK, i będziemy wchodzić bezpośrednio tutaj. Dobra. Stąd, a te rzeczy będziemy wyrzucać tutaj do góry po prostu. OK, tak, tak, doskonale. I teraz tu dzielimy sobie naszą strukturę. OK, to możemy podsunąć nawet bliżej. Dobra, tak, z tym możemy pójść nawet dalej, żeby nam to bardziej pasowało. I w tej chwili tak, stąd na pewno będziemy brać sobie nasze wartości rozrzutu, które będziemy wpinać tutaj. Będziemy sobie je wpinać tu oraz tu. OK. To jest góra-dół i rozrzut lewo-prawo wrzucamy tutaj. Dobrze, i podpinamy też tutaj. Dobra. To jest nasz rozrzut, który jest już gotowy. OK. I w tej chwili mamy tak, tu jest amunicja pierwsza, którą chcemy wypuszczać przy broni pierwszej. OK. Ale dodatkowo zrobiliśmy sobie, ile pocisków jest tworzonych przy każdym strzale, więc żeby z tego skorzystać, użyjemy tutaj pętli for loop. OK, jako pierwszy indeks ustawimy 1 i jako ostatni indeks użyjemy ilość pocisków, którą chcemy stworzyć. No i OK, to już nam tu pasuje. Dobra, doskonale. I w tej chwili mamy już to, doskonale. Więc bierzemy to wszystko, kopiujemy. OK. Chociaż generalnie nawet w tej chwili mamy tylko jeden dźwięk, który będziemy odtwarzać, ale później można wybrać sobie jakieś inne dla różnych broni. OK. Teraz ustawiamy to tutaj jako broń drugą. OK. Teraz to bierzemy, ustawiamy tutaj jako broń trzecią. Tu się ustawiamy jako broń czwartą i dodajemy ostatnią broń piątą. OK. OK, ale nam to tutaj nachodzi trochę na nasz transform. Dobra, więc to odsuniemy generalnie tylko do tyłu. I teraz podłączymy nasz transform do wszystkich lokacji. OK. I OK. I w tej chwili podłączymy naszą zużywaną amunicję do wszystkich last indeksów. Dobra. Tak jest. I tak jest. OK. I teraz tutaj amunicja druga. Nie. Tutaj jest broń druga. Tutaj jest broń trzecia. Broń czwarta. I broń piąta. OK. Teraz tworzymy, kompilujemy to.
Dobrze, i co nam to daje, to jest to, że w tej chwili będziemy strzelać odpowiednią amunicją. No tak, jeszcze najważniejsza rzecz, czyli tutaj w tej chwili przestawiamy amunicję na odpowiednie. To jest amunicja 2, to jest amunicja 3, to jest amunicja 4, a to jest amunicja 5. OK, zapisujemy to. Zaczął się zamyślać. Ale OK, dobra, i to nam to daje to, że w tej chwili będziemy strzelać odpowiednią amunicją z odpowiedniej broni. Tak? I dodatkowo jeszcze, tak jak tam stworzyliśmy sobie pętlę, ta pętla zapewnia nam to, że z jednego pocisku z shotguna tworzymy 10 pocisków, które latają tutaj. I teraz to jest to, co na samym początku zrobiliśmy, czyli w pociskach ustawiliśmy, że kolizje tego pocisku ignorują inne pociski oraz to, że ta kula ignoruje wszystkie inne obiekty. Ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to wtedy wybierając naszego shotguna i oddając strzał, wciąż strzelalibyśmy tylko jedną kulką. Tak więc to nam daje to. OK. Nasza dwururka, która ma już zdecydowanie większy rozrzut. OK. Nasz shotgun jest raczej skupiony. OK. Nasza dwururka natomiast ma duży rozrzut. OK. Jak widać, jeżeli podejdziemy blisko, ma też dość dużą siłę rażenia. OK. I teraz nasza piąta broń, nasza super broń, która tworzy jeden pocisk, ale jest zawsze celna. Zawsze strzeli tam, gdzie trzeba. OK, natomiast gdzie myśmy tu mieli? Aha, 300, o właśnie, przetestujemy w tej chwili zużycie magazynka na końcu. Dobra, mamy tak. Coś nie tak poszło, ponieważ 300 minus 0 jest, aha, właśnie, tam źle ustawiamy końcową wartość. Dobrze, w naszym calculate ammo źle ustawiamy tutaj wartość, ponieważ to nie jest to, tylko chcemy ustawić to jako naszą amunicję w magazynku. OK. Chcemy ustawić jako to, co mamy w plecaku, a to, co mamy w plecaku, chcemy przestawić na 0. OK. Czyli teraz będzie działać już poprawnie. Dobra. I w tej chwili, jeżeli będziemy używać naszej super broni, szybko sobie to będziemy mogli przetestować. Dobra. Ustawiło nam 200 nabojów. OK. Sprawdźmy, jak się zachowa na samym końcu. Próbuję oddać strzał, ale nie ma z czego, więc generalnie nie oddajemy strzału żadnego. Tak, zmieniamy teraz broń na tą i możemy kontynuować naszą strzelankę. OK, a zatem to tyle, jeżeli chodzi o system broni, który Wam tutaj zaprezentowałem dzisiaj. Myślę, że jest to całkiem sprawna organizacja funkcji broni.
Mogę powiedzieć jedynie tyle, że jeżeli jesteśmy w naszej postaci i w naszym Fire Weapon, to na przykład w swoim projekcie miałem zdecydowanie bardziej nagmatwane tutaj, ponieważ linii jest później ilość tych linii rośnie naprawdę i to naprawdę rośnie, bo ja przekazywałem mnóstwo informacji do tworzonych pocisków, tak, czyli na przykład jakie obrażenia zadaje i tak dalej, jaki ma rozrzut. Znaczy nie, rozrzut jest tutaj, ale generalnie przekazywałem naprawdę dużo informacji, ponieważ obrażenia były również losowe dla każdego z pocisków, które były tworzone, więc tam dużo informacji trzeba wtedy przekazać temu pociskowi. Trzeba przede wszystkim przekazać, kto jest wykonawcą, kto jest osobą zadającą te obrażenia i różne inne informacje tam można wtedy przekazywać. Tak więc naprawdę można to komplikować i komplikować, tworzyć więcej linii. No ale odbiegając od tego, generalnie myślę, że na razie taki wstęp do broni jest jak najbardziej użyteczny i myślę, że ewentualnie jeżeli by taka potrzeba zaszła, to dorobimy kolejnego tutoriala, w którym będziemy rozwijać funkcjonalność naszej broni, tak? Ok, więc na dzisiaj dzięki Wam. Nie zapomnijcie wszystkiego sobie zapisać. Ok, więc dzięki, na razie, pozdrawiam.